To jest 13. wydanie prasówki Kontrabanda Weekend oraz pierwsze wydanie tej prasówki także w formie podcastu. Z tej strony Oliwiera Szczerzyn, witam i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Kanadyjski Sąd Najwyższy wydał kontrowersyjny wyrok uchylający minimalny wymiar kary więzienia za udowodnione posiadanie pornografii dziecięcej. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 5-4. Wyrok wywołał burzliwą debatę na temat ochrony małoletnich. Lider kanadyjskiej opozycji Pierre Poilievre zapowiedział przywrócenie minimalnego wymiaru kary, gdyby on objął rząd w Kanadzie. Rząd Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na raport jednej z tamtejszych parlamentarzystek rozpoczął pracę nad wdrożeniem nowelizacji do Online Safety Act, która polegałaby na kryminalizacji materiałów pornograficznych przedstawiających akty podduszenia znajdujące się w internecie, przedstawiając to jako sposób na walkę z przemocą wobec kobiet. Platformy internetowe będą się dopracować swoje algorytmy moderacyjne, żeby na bieżąco takie materiały usuwać. Choć oparcie na nowelizacji jest spore, tak jedna z krytycznie wypowiadających się osób twierdzi, że istnieją już odpowiednie ramy prawne, które nie są wystarczająco egzekwowane. Australia rozszerza listę serwisów, na których osób poniżej 16 roku życia nie mogą się rejestrować, o Reddita oraz Kik. Po tym rozszerzeniu lista platform, które będą musiały weryfikować wiek Australijczyków, powiększyła się do 9 pozycji. Naruszenia mogą być karane grzywnami sięgającymi do 50 milionów dolarów australijskich. Przeciwko temu zakazowi w ogóle jest środowisko akademickie, które twierdzi, że zakaz ten nie przyniesie wystarczających rezultatów. Meta Platforms złożyła wniosek o odrzucenie pozwu od Strike 3 Company i Counterlife Media, które oskarżają firmę o pozyskanie około 2400 materiałów pornograficznych od 2018 roku bez stosownych pozwoleń do treningu modeli sztucznej inteligencji. W odpowiedzi Meta twierdzi, że zarzuty są przesadzone, a pobrania tych materiałów były minimalne na poziomie zaledwie 22 pobrań rocznie. Według śledztwa Reutersa opartego na wewnętrznych dokumentach, nawet około 10% przychodów reklamowych Mety może pochodzić z reklam o wysokim ryzyku promocji czy nielegalnych, takich, które promują oszustwa, produkty zakazane lub prowadzące w błąd oferty inwestycyjne. Amerykański konglomerat technologiczny oszacował, że z takich źródeł zarabia $1 miliard rocznie. Meta zgodnie z ustaleniami Reutersa ma doprzeć część podejrzanych reklam, jeżeli algorytmy nie są wystarczająco pewne, że chodzi o treści nielegalne, powodując, że społeczność serwisów Mety takie reklamy wciąż widzi. Choć spółka zbada redukcję tego udziału w kolejnych latach, dane sugerują, że bezpieczeństwo i przejrzystość wciąż ustępują przed celami finansowymi Mety. Google, właściciel YouTube'a, usunął konta należące do 3 palestyńskich grup działających na rzecz praw człowieka, a wraz z tym 700 materiałów audiowizualnych udowadniających izraelskie zbrodnie wojenne. Według portalu The Intercept miał dojść do tego na początku października 2025 roku na życzenie administracji Donalda Trumpa. Rząd wysunięty na południe Niemiec Bawarii zaplanował przeniesienie się na usługi chmurowe Microsoftu do końca tego roku. Przeciwko tej zmianie zaprotestowały firmy z siedzibą w tym kraju związkowym, czy tamtejsza opozycja parlamentarna, składająca się z niemieckiej Partii Zielonych oraz SPD. Przedstawiciele bawarskich firm w swoim liście otwartym wskazali, że w przeciągu 5 lat Bawaria wydałaby na usługi Microsoftu łącznie nawet $1 miliard. W wersji 4.5 Mastodona, która została oficjalnie wydana kilka dni temu, dodano funkcjonalność cytowania postów z nową z m.in. Twittera. Poprawione zostało też odczytywanie wpisów w wątkach, w szczególności w sytuacji, gdy komentujący mają swoje konta na różnych serwerach, poprzez dodanie funkcjonalności regularnego pobierania nowych wpisów, gdyby takie zostały znalezione. Administratorzy swoich serwisów opartych o Mastodona mogą teraz decydować, jaki rodzaj osi czasu, czy to lokalna, czy sfederowana z pozostałymi serwisami, mogą być publiczne. W testach przeprowadzonych przez Reutera, norweskiego przewoźnika transportu publicznego, wykazano, że autobusy chińskiej produkcji mogą być zdalnie kontrolowane przez producenta. Stwarza to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu publicznego. W odpowiedzi na te obawy, norweskie Ministerstwo Transportu rozpoczęło pracę nad zaostrzeniem przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa w transporcie. W międzyczasie na CyberDefense24 pojawił się artykuł o ekspertyzie CSIRT-MON, która pozwala na publikację kodu M-Obywatela. Powstał on w oparciu o nasz artykuł i artykuł na CyberDefense24 powtarza to, co napisaliśmy w swoim własnym artykule na temat pozyskanej opinii. I na sam koniec o audycie bezpieczeństwa przeprowadzonym w Lubrze krótko po napadzie na muzeum. W trakcie przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, o którym donosiło NBC News, wskazano, że pieniądze w największym stopniu szły na kupno eksponatów kosztem nawet zabezpieczeń muzeum. Dodatkowo według jednego z pracowników francuskiego Louvru hasło zabezpieczające monitoring miało brzmieć tak samo, co nazwa samego muzeum. I to było wszystko w tym wydaniu Kontrabandy Weekend. Możecie nas obserwować przez naszą stronę internetową kontrabanda.net, poprzez dowolny czytnik RSS, ale też w mediach społecznościowych, takich jak chociażby niekomercyjny Mastodon, PeerTube, ale też serwisy takie jak Heido, YouTube, TikTok czy Twitter. Do zobaczenia i mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym tygodniu.